Niektórzy chcą powrotu do komuny, niektórzy Polacy chcą wynaturzonego podatku katastralnego. Są tacy, którzy chcą równać w dół. Każdemu porówno, każdemu nic. Mam na to dowody, pokażę ci je w tym filmie i będę z nimi dyskutował, bo naprawdę, ale to naprawdę mnie to wkurzyło. A co więcej, założę w tym filmie też foliową czapeczkę. Zaczynamy. Patrzcie, co w moim studiu, w moim wystroju wnętrza zastąpiło dzwoneczek. Moje bardzo brzydkie, ale za to kochane radyjko internetowe. To właśnie w Radiu 357 usłyszałem głosy ludzi, którzy chcą wprowadzenia podatku katastralnego. No ale nie w formie takiej znanej na świecie i mającej nawet pewne zalety, ale w formie, no niestety trochę karykaturalnej, w formie pałki na przedsiębiorczych ludzi. Według mnie to już nawet trochę forma upokorzenia każdego, kto próbował polepszyć swój los, nawet przez pracę na etat i wzięcie kredytu. No a umówmy się, to nie są jakieś wyjątkowe osiągnięcia. No dobra, no to posłuchajmy radyjka i pani Doroty. Witam, kłaniam się. Ja mam taki pomysł, to znaczy z mężem nieraz dyskutowaliśmy o podatku katastralnym i można go połączyć właśnie z polityką prorodzinną, o czym było wczoraj, w dość prosty sposób. Mianowicie przyjąć, że jest jakaś powierzchnia na osobę, którą można tak jakby zwolnić z opodatkowania. Limit metrów na osobę? O Boże, jaki ten pomysł jest zły. Dlaczego niby w wolnym i demokratycznym, liberalnym kraju miałby się pojawić, nie wiem, urząd, jakieś ciało, kolegium decydujące o standardzie, w jakim mają mieszkać wszyscy i jeszcze wymyślający sposoby, żeby ten standard wymusić na wszystkich? A kto będzie chciał więcej, to co? Burżuj, prywaciarz, wróg? Przecież to spełnia definicję państwa totalitarnego, kontrolującego każdy aspekt życia obywateli. To już mieliśmy, no i ja na szczęście tego nie pamiętam, ale to już było, już to grali, już to przerabialiśmy. Była sobie 5-osobowa rodzina w blokach z wielkiej płyty na M2 na 30 paru metrach i co? Dopóki wszyscy sobie wchodzili na głowę, przeszkadzali w odpoczynku, pracy, nauce sobie nawzajem, no to wtedy było okej, tak? Standard był spełniony. Ale co? Dzieci się wyprowadziły, w M2 na 30 paru metrach zostali tylko rodzice, no to co? Burżuje, bogacze, jak to tak, żeby każdy miał swój pokój? Przychodził urzędnik i co? Bach, domiar podatkowy. Trzeba płacić, bo za dobrze się powodzi. Propozycje tego typu świadczą o naprawdę głębokim niezrozumieniu ekonomii państwa, w którym żyjemy, no bo przecież jest wolność też obrotu gospodarczego, możemy pracować, wydawać pieniądze na co chcemy, możemy budować swój prywatny majątek, no ale właścicielami mieszkań mogą też być przecież firmy, spółki, no to co, może trzeba ustalić też limit metrów na spółkę z o.o., a może w ogóle zakazać tworzenia spółek, no bo po co one komu w państwie totalitarnym? Zdajecie sobie sprawę, jak trudny i skomplikowany jest sam proces wdrożenia katastru, czyli bazy danych o cenach nieruchomości, o ich wartości? Jeśli by dodać do tego jeszcze bazę danych o tym, ile osób mieszka w danym mieszkaniu, no to koszty by się stały jeszcze większe. No i jakby organizacyjnie ten system miał wyglądać? No to co? Znowu powrót do komuny, obowiązkowy meldunek, wizyta na milicji, musiałby powstać wyjątkowo drogi, skomplikowany, podatny na korupcję system kontroli obywateli. Nie chcesz pewnego dnia obudzić się w komunie? Podobało ci się to, co dotąd powiedziałem? Kliknij lajka temu filmowi. Niech ten film się niesie po YouTubie i niech niesie odpór szkodliwym według mnie pomysłom. Sprzedajesz mieszkanie? Obejrzyj film w prawym górnym rogu. To stamtąd ściągniesz sobie darmową checklistę dokumentów potrzebnych ci do transakcji. A teraz wracamy do tematu. Nastrajamy radyjko na kolejną wypowiedź. Natomiast podatek katastralny. Tak, uważam za podatek, który przede wszystkim powinien być dla osób posiadających więcej niż jedną nieruchomość, tak aby nie godził on w osoby fizyczne, osoby, które posiadają mieszkania dla siebie, a
Tylko takie, które inwestują po to, żeby na tych mieszkaniach, na przykład na wynajmie, po prostu zarabiać. No i co tu słyszymy? No to jest stara śpiewka. Chce zarabiać? No to bach, trzeba mu przeszkodzić, rzucić kłody pod nogi. No bo jak to tak? Zarabiać? Jak tak można? Tłumaczę i wyjaśniam. Wynajem mieszkań jest po prostu potrzebny ludziom. Zaspokaja potrzebę na rynku, taką jak każda inna. W liberalnej gospodarce, w kapitalizmie, jeżeli ludzie mają jakąś potrzebę, no to po prostu ją na wolnym rynku załatwiają. Kupują, wynajmują produkt albo usługę. Nie czekają, aż urzędnik im da. Ludzie potrzebują chleba, idą do piekarni i kupują. Nie idą do urzędu po kartki na chleb. Ludzie potrzebują się przemieścić, idą do przewoźnika i kupują bilet. Nie czekają na kartki na paliwo, na talon na malucha, w ogóle nie idą do milicjanta po pozwolenie, żeby się przemieścić. Ludzie potrzebują gdzieś mieszkać, no to na rynku sobie mieszkanie kupują albo wynajmują, nie czekają na przydział na M2. Wiecie, jakby się skończyło, gdyby nie było mieszkań na wynajem, gdyby ludzie na wynajmie nie zarabiali? No to urzędnik albo milicjant by wam dokwaterował dodatkowego lokatora do nadprogramowych metrów. A jakbyście pyskowali albo nie dali łapówki, no to dokwaterowałby wam nawet do tych programowych. Hotele i usługi wynajmu są dokładnie taką samą częścią gospodarki jak piekarnie czy usługi transportu. Wyobrażacie sobie, żeby w radiu ktoś krzyczał albo narzekał, że nie można zarabiać na dodatkowym piecu do piekarni, albo ktoś zainwestował w dodatkowy autobus, sprzęt, cokolwiek? Protestujmy przeciwko temu. Jak tak można na takich podstawowych potrzebach jak chleb zarabiać? Jak można w to inwestować? A niestety na rynku nieruchomości to bardzo częsta postawa. Rezerwa, niechęć, niezrozumienie, czasami wręcz nienawiść. Stawia się w opozycji osoby mające mieszkanie dla siebie i na wynajem. Ten, kto ma na wynajem, no to oczywiście prywaciarz i wróg i szkodnik. Dlaczego tak jest? Mam mieszkania na wynajem, zarabiam na nich. No ale gdzie ja wydaję te zarobione pieniądze i na co i na kogo? No przecież na siebie, na wspomniane wcześniej usługi, na piekarnię, na transport. Przecież nie wysyłam tych pieniędzy jakiemuś ogólnoświatowemu spiskowi cyklistów, który postawił sobie za cel wzrost cen nieruchomości w Polsce i pozbawienie Polaków możliwości mieszkania. A może jednak? Zobacz różnicę pomiędzy podatkiem katastralnym a obecnym podatkiem od nieruchomości. Kliknij tutaj w miniaturkę, którą wskazuję antenką mojej foliowej czapeczki i zobacz wyjątkowy pojedynek. Subskrybuj mój kanał.